Drugie papuzie gadanie odbyło się 28 sierpnia 1999 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Aby wyrównać szanse papug i gwarków, wprowadziliśmy pewne zmiany. Zanim ptaki zaprezentowały się przed jury, sędziowie zapoznali się wcześniej z materiałami filmowymi zarejestrowanymi w domach zawodników. W warunkach domowych, bez ograniczeń czasowych, papugi czuły się znacznie swobodniej. Poziom umiejętności zawodników drugich mistrzostw był dużo wyższy. Wśród tropikalnej roślinności szklarni Ogrodu Botanicznego jury miało niezmiernie trudny wybór. Przewodniczyła, podobnie jak 2 lata wcześniej, Irene Christie, ekspert od ptasich zachowań. W jury zasiadały również inne osoby, którym natura ptaków nie jest obca. Posiadacze gadających żab, aktorka Ewa Sałacka i Marek Król, redaktor naczelny tygodnika Wprost, a także właściciel Awy Zielonoskrzydłej, znany scenarzysta filmowy Jan Purzycki oraz ponownie Andrzej Kruszewicz. Nie zabrakło także dyrektora warszawskiego Ogrodu Botanicznego. Papuga Żako, o imieniu Żakuś, której domowe słownictwo nie zawsze nadaje się do powtarzania na forum publicznym podczas konkursu, zapanowała nad emocjami, nabierając wody w usta. Uważam, że właściwie byłoby powiedzieć w dziób. Jedynym wytłumaczeniem była chyba obawa przed dyskwalifikacją za używanie wulgaryzmów, który to punkt regulaminu sędziowie mieli rygorystycznie przestrzegać. Amazonka Rita po spędzonych na wsi wakacjach emitowała głosy do złudzenia przypominające te wydawane przez zwierzęta gospodarskie. Piała jak kogut, miauczała, ryczała jak niewydojona krowa. Ktoś, kto znalazłby się przypadkowo w okolicach szklarni, gdzie odbywał się konkurs, mógłby odnieść wrażenie, że znalazł się na wystawie zwierząt hodowlanych. Inna Amazonka Flora prowadziła ze swoją opiekunką romantyczny dialog, wyznając jej swoją miłość. W kulminacyjnych momentach uczucia wyrażane były z równą ekspresją, jak w scenie balkonowej z Romea i Julii. Kuba, kolejna Amazonka, mówiła dobre, wyrając delikatnie ziarenka słonecznika z ust swojej opiekunki. Po zaspokojeniu pierwszego głodu prosiła o deser, mrucząc cicho: daj buzi. Papula i Kubuś, 2 papuszki faliste, w ilości i szybkości wypowiadanych słów mogłyby konkurować nawet z Hanką Bielicką. Ten ostatni zaczynał swój monolog słowami: jestem Kubuś Pojedynek z ulicy Powsińskiej. Kubuś wita gości. Po czym płynęła lawina przestróg wypowiadanych codziennie przez panią domu. Kaziu, nie pal. Izuniu, bądź grzeczna. Kaziu, rzuć palenie. Podobnie jak przed 2 laty i tym razem ostatecznym zwycięzcą mistrzostw został Gwarek Niuniek, obrońca tytułu, który brawurowo odśpiewał ze swoim opiekunem hymn państwowy i liczył razem z nim do 10. Drugie miejsce przypadło Aleksandretcie Obrożnej Karolowi, który wstawił się recytacją inwokacji do pana Tadeusza. Na 3. pozycji sędziowie sklasyfikowali papugę kakadu białoczubą, Pepika, pochodzącego z Czech, który popisywał się w języku naszych południowych sąsiadów i rozbawiał do łez swym perlistym śmiechem.